Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wykładzie z cyklu Seminarium Dialektykoi. Postanowiłem zrobić dzisiaj ten wykład, ponieważ od jakiegoś czasu zauważyłem, że w przestrzeni publicznej krąży taki obraz lewicy, który można porównać do jakiegoś takiego obscenicznego plakatu, który reklamuje burdel. I w tym obrazie lewica jawi się jako zagrożenie dla narodu, jako wróg rodziny, niszczyciel tradycji. Lewica to agent obcych sił, promotor moralnego rozkładu. I od dawna mam przekonanie, że ten obraz nie jest wynikiem jakiegoś nieporozumienia, jakiejś przypadkowej nieznajomości faktów, czy też zwykłej ignorancji. Jest konstrukcją celową, wytwarzaną i podtrzymywaną przez środowiska, które czerpią z takiego obrazu określone korzyści polityczne. I mówię tutaj od razu, że nie wypowiadam się w ogóle na temat obecnie funkcjonujących w Polsce partii lewicowych. Mówię o lewicy jako po prostu lewicy, jako pewnej tradycji myślenia, tradycji funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Więc ten wykład nie jest apologią żadnej z obecnie funkcjonujących w Polsce formacji lewicowych. Mówię tylko, że obraz lewicy, który funkcjonuje głównie w środowiskach konserwatywnych, prawicowych i faszystowskich, jest podtrzymywany przez ludzi, którzy z takiego obrazu czerpią określone korzyści polityczne. I tutaj zrozumienie tego mechanizmu wymaga już na wstępie rozróżnienia między krytyką merytoryczną, która jest uprawniona i potrzebna, a propagandową demonizacją, która jest operacją ideologiczną. Bo krytyka merytoryczna rekonstruuje stanowisko oponenta w sposób rzetelny, a potem je poddaje jakiejś argumentacyjnej ocenie. A propagandowa demonizacja nie rekonstruuje, tylko konstruuje własny obraz, wytwarza obraz wroga, który odpowiada nie rzeczywistości, ale potrzebom politycznym tego, kto ten obraz tworzy. I mechanizmy tej konstrukcji dają się opisać z pewną precyzją. Pierwszym z nich jest redukcja. Całość tradycji lewicowej, która obejmuje ponad 2 stulecia myśli filozoficznej, politycznej i społecznej, sprowadza się do jednego fragmentu, z reguły do komunizmu sowieckiego i bolszewickiego, przy czym ten fragment przedstawia się jako istotę całości. I to jest błąd logiczny, znany już od czasów starożytnych, którzy nazywali ten błąd pars pro toto, czyli część zamiast całości. Tyle, że ten błąd jest popełniany nie z niewiedzy, ale z premedytacją. Drugim mechanizmem jest inwersja pojęciowa, czyli ofiary dominacji systemowej przedstawiane są jako agresorzy, jako ci, którzy domagają się równych praw, opisywani są jako ci, którzy te prawa odejmują komuś. Na przykład kobiety walczące o równość stają się w tej narracji sprawczyniami wojny z mężczyznami. Mniejszości seksualne, które domagają się godności, stają się zagrożeniem dla rodziny. Pracownicy, którzy żądają właściwych warunków zatrudnienia, stają się leniami zagrażającymi gospodarce. Trzecim mechanizmem jest projekcja, czyli własne tendencje autorytarne, własna skłonność do narzucania jednego porządku wartości, własna gotowość do tłumienia odmienności przypisywane są przeciwnikowi. No i czwartym i być może najskuteczniejszym mechanizmem jest wytwarzanie fobii, czyli konstruowanie emocjonalnego, afektywnego stosunku do lewicy, który poprzedza wszelki namysł i w efekcie go uniemożliwia. Nie chodzi o to, by ludzie myśleli o lewicy źle. Chodzi o to, żeby nie myśleli o niej wcale, ale jedynie reagowali
odruchem emocjonalnym, obrzydzeniem wręcz na sam dźwięk tego słowa. I ten wykład tutaj to nie jest próba obrony. Obrona zakłada, czy też zakładałaby, że lewica stoi przed jakimś trybunałem dziejowym i musi się usprawiedliwiać. No i to byłoby samo w sobie akceptacją ram narzuconych przez tych, którzy ten trybunał inscenizują. Zamiast obrony proponuję dzisiaj coś innego. Rzetelną rekonstrukcję tego, czym lewica rzeczywiście jest, z jej dorobkiem intelektualnym, z jej wewnętrznymi napięciami, z jej nierozwiązanymi problemami i ze szczerą samokrytyką. Proponuję rekonstrukcję prowadzoną nie po to, by lewicę idealizować, ale po to, żeby odsłonić tutaj rzeczywistą złożoność, a tym samym obnażyć prymitywizm i instrumentalny charakter jej fałszywych portretów. I tutaj nie chodzi o wizerunek jednej tradycji politycznej. Tutaj stawką jest zdolność do prowadzenia rzetelnego sporu publicznego, bez którego demokracja staje się pustą formą. Lewica w takim najgłębszym filozoficznym sensie tego słowa wyrasta z tradycji oświecenia, ale nie z oświecenia rozumianego jako gatunek literacki, gatunek naiwnego optymizmu, ale oświecenia jako projektu, który stawia fundamentalne pytanie, czy warunki ludzkiego życia mogą być przedmiotem świadomej, racjonalnej zmiany, czy też musimy je przyjąć jako dane z góry, jako niezmienne, wynikające z natury rzeczy, z woli Bożej czy odwiecznego porządku. I odpowiedź oświeceniowa, którą lewica w całości praktycznie dziedziczy, brzmi: mogą. Rozum, nauka, krytyczna refleksja nad instytucjami społecznymi są narzędziami, za pomocą których ludzie mogą rozpoznawać źródła cierpienia i niesprawiedliwości, a potem je usuwać. I to przekonanie, tak elementarne, że dziś może wydawać się trywialne, było w momencie swego sformułowania aktem radykalnym, wymierzonym przeciwko porządkowi, w którym hierarchia społeczna, władza monarchy, przywileje arystokracji, przywileje i autorytet kleru kościelnego różnych denominacji, tak, uznawane były za wyraz nienaruszalnego ładu naturalnego. Z tradycji oświeceniowej lewica dziedziczy także uniwersalizm etyczny, czyli przekonanie, że pewne prawa i pewna godność przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od jego pochodzenia, płci, wyznania, koloru skóry czy też pozycji społecznej. Jednakże i tu zaczyna się to, co odróżnia lewicę od naiwnego oświeceniego optymizmu, jest to, że lewica nie przyjmuje tego dziedzictwa bezkrytycznie, bo ten uniwersalizm oświeceniowy od samego początku był naznaczony wewnętrzną sprzecznością. Proklamując prawa wszystkich ludzi, faktycznie obejmował nimi jedynie białych, zamożnych mężczyzn europejskich. Kobiety, ludność kolonizowaną i robotników, niewolników, mniejszości religijne i seksualne, wszystkie te grupy trzeba było do tego kręgu uniwersalnych praw dopiero włączyć. Często wbrew oporowi tych, którzy ten uniwersalizm proklamowali. Lewicowa historia to w dużej mierze historia walki o to, by uniwersalizm stał się rzeczywiście uniwersalny, a nie tylko pozostawał fasadą, która miała przysłaniać partykularne przywileje. Jest jednak jeszcze jeden, znacznie głębszy poziom tej samokrytyki, bo lewica, wyrastając z oświecenia, dostrzega zarazem, że sam rozum, jeśli nie poddaje refleksji własnych uwarunkowań, może stać się narzędziem dominacji. Rozum, który kalkuluje, planuje, optymalizuje, ale nie pyta o cele tych operacji, ani o ich ludzkie koszty, jest tym, co nazwano w ramach tradycji
mm, teorii krytycznej rozumem instrumentalnym. To znaczy rozumem zredukowanym do technicznej sprawności. Bo oświecenie, które nie oświeca samego siebie, to znaczy, które nie poddaje krytyce własnych ślepych punktów, zamienia się w nowy mit, w mit postępu, który na przykład usprawiedliwia każdy koszt społeczny, mit racjonalności, po prostu w mit, który nie widzi własnej przemocy. I ta krytyczna samowiedza stanowi element konstytutywny lewicowego myślenia, odróżnia je od tradycji dogmatycznych, których pewne prawdy uznaje się za ustalone raz na zawsze i niepodlegające rewizji. A lewica, jeśli jest wierna swoim źródłom, niczego nie przyjmuje na wiarę, nawet własnych założeń. I praktyczne konsekwencje tej postawy są bardzo ważne, są doniosłe, bo to oznacza, że lewica nie może traktować postępu jako procesu automatycznego i linearnego. Chociażby dlatego, że historia XX wieku dostarczyła wystarczających dowodów na to, że postęp techniczny może iść w parze z regresem moralnym, że racjonalizacja produkcji może oznaczać racjonalizację wyzysku, że nowoczesne państwo dysponujące narzędziami biurokracji i techniki potrafi organizować zło na skalę przemysłową. Oznacza to również, że lewica nie może być bezkrytyczna wobec nauki i techniki, które same w sobie nie są ani dobre, ani złe, ale których zastosowania zależą od struktur władzy i interesów, w których są osadzone. Wreszcie oznacza to, że lewica musi nieustannie podawać rewizji własne kategorie, pytając, czy pojęcia, które służą do opisywania świata, rzeczywiście służą emancypacji, czy też być może same stały się instrumentami nowych form dominacji. I ta zdolność do autokrytyki, do kwestionowania własnych narzędzi i założeń nie jest słabością, ale właśnie jest siłą tradycji lewicowej i zarazem tym, co czyni ją żywą i zdolną do rozwoju, sprawia, że nie jest to zamknięty system prawd objawionych. Jeśli istnieje jakieś jedno pojęcie, które organizuje całość lewicowego projektu, to na pewno jest nim emancypacja. Słowo to pochodzi od łacińskiego pojęcia emancipatio, które w prawie rzymskim oznaczało wyzwolenie syna spod władzy ojcowskiej. Patria potestas. I nadanie mu statusu osoby prawnie samodzielnej. W nowożytnym ujęciu pojęcie to rozszerzyło swój zakres i oznacza po prostu proces wyzwalania ludzi z różnych form dominacji, które zostały rozpoznane jako historyczne, a zatem zmienne i usuwalne, a nie jako naturalne i wieczne. I to rozróżnienie ma charakter fundamentalny. Istotą postawy konserwatywnej w ścisłym sensie tego terminu jest przekonanie, że pewne hierarchie, nierówności i formy podległości wynikają z natury rzeczy, z porządku boskiego, z naturalnych, biologicznych różnic między ludźmi lub też niezmiennych praw, które rządzą społeczeństwem. Zaś istotą postawy emancypacyjnej jest przekonanie przeciwne. To, co jawi się jako naturalne, jest w istocie historyczne, to znaczy wytworzone przez ludzi w określonych warunkach i jako takie może być przez ludzi zmienione. I cała historia lewicy to historia kolejnych aktów takiego rozpoznania. Zniesienie niewolnictwa wymagało uprzedniego rozpoznania, że podległość jednych ludzi innym nie jest wynikiem naturalnego porządku, lecz wynika z instytucji historycznej, podtrzymywanej przez przemoc, prawo i ideologię rasową, a także politykę kolonialną. Walka o prawa wyborcze kobiet wymagała rozpoznania, że wykluczenie połowy ludzkości z procesów politycznych nie wynika z jakiejś naturalnej niezdolności kobiet do uczestnictwa w życiu publicznym, ale z patriarchalnej struktury społecznej, która tą niezdolność najpierw wytwarzała, a potem przedstawiała ją jako
wynikającą z natury. Ruch robotniczy wymagał rozpoznania, że skrajne nierówności ekonomiczne nie są jakimś nieuchronnym skutkiem różnic w talentach i pracowistości, ale efektem systemu, w którym ci, którzy posiadają środki produkcji, mogą dyktować warunki tym, którzy dysponują jedynie własnym ciałem i pracą, którą to ciało może wytwarzać. Dekolonizacja wymagała rozpoznania, że panowanie europejskich mocarstw nad resztą świata nie jest misją cywilizacyjną, ale systemem eksploatacji, który był uzasadniany logiką i ideologią rasowej wyższości. Walka o prawa LGBT wymagała i nadal wymaga rozpoznania, że heteronormatywność nie jest jedynym naturalnym sposobem organizacji ludzkiej seksualności i tożsamości, ale jest przede wszystkim zestawem norm społecznych, historycznie skonstruowanych i instytucjonalnie podtrzymywanych. W każdym z tych przypadków schemat jest ten sam. To, co przedstawiane było jako naturalne, zostało rozpoznane jako historyczne. To, co jawiło się jako niezmienne, okazuje się zmienne. I to, co miało być oczywiste, staje się przedmiotem krytycznego pytania. A opór wobec każdego z tych procesów również przebiega według powtarzalnego wzorca. Ci, którzy czerpią korzyści z istniejącego porządku, deklarują, że jest on naturalny, odwieczny i niepowtarzalny. Powołują się przy tym na naturę, na Boga, na tradycję, na zdrowy rozsądek, a nawet na fałszywie interpretowaną naukę lub na jakąkolwiek inną instancję, która pozwala przedstawić konkretny, historyczny układ sił jako konieczność wynikającą z samej natury rzeczywistości. I lewica jest tradycją, która tę operację rozpoznaje i obnaża. Nie dlatego, że odrzuca naturę, Boga czy tradycje jako takie, ale dlatego, że nie zgadza się na ich instrumentalne wykorzystanie jako narzędzi sprawowania dominacji. I trzeba tutaj bardzo wyraźnie w tym miejscu powiedzieć, czym emancypacja nie jest. To nie jest utopia, to znaczy nie jest projekt idealnego społeczeństwa, które miałoby zostać zrealizowane raz na zawsze. Takie rozumienie emancypacji prowadziło w przeszłości do katastrofalnych konsekwencji, kiedy to w imię jakiegoś doskonałego porządku przyszłości poświęcano rzeczywistych, żywych ludzi. Emancypacja jest raczej procesem nieustannym i niedokończonym, wewnętrznie sprzecznym, naznaczonym regresami i powrotami. Wyzwolenie z jednej formy dominacji nie gwarantuje, że nie pojawią się nowe formy. Co więcej, same ruchy emancypacyjne mogą wytwarzać wewnętrzne hierarchie i mechanizmy wykluczenia. I świadomość tego paradoksu, świadomość, że wolność nie jest stanem, który się osiąga, ale zadaniem, które się podejmuje wciąż na nowo, należy do najważniejszych lekcji, jakie lewica wyciągnęła z doświadczeń XX wieku. Jest jeszcze jedna istotna dystynkcja. Wyzwolenie od czegoś, to znaczy od jakiejś konkretnej formy dominacji, nie oznacza automatycznie wolności od czegoś, to znaczy realnej zdolności do kształtowania własnego życia. Między tymi dwoma wymiarami wolności rozciąga się przestrzeń, w której toczy się zasadnicza część sporów o kształt sprawiedliwego społeczeństwa. Równość jest jednym z tych pojęć, które w debacie publicznej funkcjonują najczęściej w postaci karykaturalnej. W obrazie konstruowanym przez prawicowych i faszystowskich krytyków lewicy egalitaryzm oznacza dążenie do mechanicznej uniformizacji, do zrównania wszystkich ze wszystkimi, do stłamszenia indywidualności i talentu w imię szarego, kolektywistycznego działania. I ten obraz ma niewiele wspólnego z jakąkolwiek poważną tradycją myśli egalitarnej. Jest raczej produktem strachu, projekcji lub po prostu celowej dezinformacji.
Egalitaryzm lewicowy nie oznacza bowiem równości wyników w sensie mechanicznym. Oznacza natomiast coś, co przy bliższym przyjrzeniu okazuje się postulatem mniej radykalnym, a zarazem głębszym. Równość szans rozumianą jako zapewnienie każdemu człowiekowi realnych warunków do rozwijania swoich zdolności, demokratyzację dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, kultury i zasobów materialnych oraz dążenie do ograniczania tych nierówności, które nie dają się uzasadnić żadnym racjonalnym argumentem, ale wynikają wyłącznie ze strukturalnych i historycznie ukształtowanych przewag, odziedziczonych albo wymuszonych. I to pojęcie sprawiedliwości, centralne dla lewicowej refleksji o równości, jest pojęciem dotyczącym nie tyle indywidualnych cnót, ile strukturalnych cech instytucji. Pytanie o sprawiedliwość nie brzmi, czy poszczególni ludzie są sprawiedliwi. Pytanie brzmi, czy instytucje społeczne, ekonomiczne i polityczne, które organizują współżycie ludzi, są urządzone w sposób, który daje się obronić racjonalnie, czy też są reprodukcją nierówności, na które ci, którzy je znoszą, nie wyrażali zgody i którzy nie czerpią z nich korzyści. I to ujęcie sprawiedliwości jako cechy struktur, nie jednostek, jest kluczowe dla rozumienia lewicowego egalitaryzmu. Kiedy lewica mówi o nierówności, nie mówi w pierwszym rzędzie o tym, że jeden człowiek ma więcej pieniędzy od drugiego. Mówi o tym, że system instytucji, w ramach którego obaj funkcjonują, jest urządzony w taki sposób, który systemowo faworyzuje jednych kosztem drugich i że ten system można spróbować zmienić. W tym kontekście szczególnej analizy wymaga pojęcie merytokracji, które dominuje w narracji publicznej jako właśnie uzasadnienie nierówności. Zgodnie z ideologią merytokratyczną, nierówności społeczne są sprawiedliwe, ponieważ odzwierciedlają różnice w talentach, kompetencjach i pracowitość poszczególnych jednostek. Kto pracuje ciężej i jest zdolniejszy, ten osiąga więcej, a kto tego nie osiąga, ten po prostu nie zasłużył. I lewicowa analiza tego argumentu odsłania jego iluzoryczność. Merytokracja zakłada bowiem równość warunków wyjściowych, która faktycznie nie istnieje. Dziecko urodzone w zamożnej rodzinie w dużym mieście, mające dostęp do dobrej edukacji, opieki zdrowotnej, kontaktów społecznych i zasobów kulturowych, startuje z zupełnie innej pozycji niż dziecko urodzone w ubogiej rodzinie na peryferiach, pozbawione tych wszystkich zasobów. I traktowanie ich późniejszych losów jako czystego wyniku indywidualnych zasług jest po prostu mistyfikacją. To znaczy przedstawieniem efektów strukturalnych nierówności jako efektów indywidualnego wyboru. Merytokracja w warunkach głębokiej nierówności wyjściowej nie jest sprawiedliwością, jest legitymizacją przywileju, które udaje zasługę. Istnieje wreszcie kwestia relacji między równością a wolnością, która w potocznej debacie przedstawiana jest zazwyczaj jako relacja antagonistyczna. Im więcej równości, tym mniej wolności i odwrotnie. I to ujęcie, popularne w tradycjach libertariańskiej i neoliberalnej, opiera się na specyficznym rozumieniu wolności, mianowicie na rozumieniu wyłącznie negatywnym. Wolność jako brak przymusu ze strony państwa lub innych podmiotów. I w tym ujęciu każda regulacja, każdy podatek, każde ograniczenie nałożone na właściciela w imię dobra wspólnego jest traktowane jak zamach na wolność. I lewica kwestionuje nie samą wartość wolności negatywnej, ale jej wyłączność, bo obok wolności negatywnej, wolności od przymusu, istnieje jeszcze wolność pozytywna, czyli realna zdolność do działania, do kształtowania własnego życia, do uczestnictwa w życiu publicznym. Człowiek formalnie wolny, ale pozbawiony środków do życia, edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkania, jest wolny jedynie na papierze. Jego wolność jest abstrakcją, która nie przekłada się na żadną rzeczywistą zdolność do działania.
Równość w lewicowym rozumieniu nie jest wrogiem wolności, lecz jej warunkiem, bo dopiero w warunkach względnej równości ta wolność staje się realna, a nie jedynie formalna. Jednym z najtrwalszych i najskuteczniejszych elementów fałszywego obrazu lewicy jest jej przedstawianie jako monolitycznego bloku, jednej ideologii, jednej doktryny, jednego programu. W tym obrazie lewica jest czymś jednolitym, spójnym wewnętrznie, a zarazem radykalnie obcym wobec reszty społeczeństwa. Tymczasem rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Lewica jest tradycją wewnętrznie głęboko zróżnicowaną, pełną napięć, sporów, polemik i wzajemnej krytyki. I ten wewnętrzny pluralizm nie jest jej defektem, ale fundamentalną cechą, wynikającą wprost z zasad, na których się opiera. Tradycja, której fundamentem jest krytyczne myślenie, nie może być monolitem, ponieważ krytyczne myślenie z natury rzeczy prowadzi do wielości stanowisk, perspektyw i ocen. Socjaldemokracja, najsilniejszy nurt współczesnej lewicy europejskiej, akceptuje gospodarkę rynkową, lecz domaga się jej regulacji w imię dobra wspólnego, silnych usług publicznych, progresywnego opodatkowania, ochrony praw pracowniczych, państwa dobrobytu, które gwarantuje każdemu obywatelowi minimalny poziom bezpieczeństwa materialnego. Tradycja nordycka, kraje skandynawskie z ich modelem rozwiniętego państwa opiekuńczego, stanowi historyczny przykład tego, że połączenie gospodarki rynkowej z silnymi instytucjami publicznymi i niskim poziomem nierówności jest nie tylko możliwe, ale przynosi wymierne rezultaty w postaci wysokiej jakości życia, spójności społecznej i zaufania publicznego. Inny nurt lewicy, demokratyczny socjalizm, idzie jeszcze dalej, bo postuluje głębszą demokratyzację ekonomii, która wykracza poza samą regulację rynku. W tym ujęciu demokracja nie powinna kończyć się na progu zakładu pracy. Spółdzielczość, własność pracownicza, demokratyczna kontrola nad strategicznymi sektorami gospodarki to formy roszczenia zasady demokratycznej na sferę, w której ludzie spędzają większość swojego życia, a w której podlegają hierarchiom, na które nie mają wpływu. I ten demokratyczny socjalizm nie oznacza centralnego planowania w stylu sowieckim, oznacza pytanie o to, dlaczego demokrację uznajemy za oczywistą w sferze politycznej, a w sferze ekonomicznej godzimy się już na autokrację. Jeszcze inna odmiana lewicy, lewicowy liberalizm, rozwinięty w drugiej połowie XX wieku przez filozofów politycznych anglosaskiej tradycji, przede wszystkim Johna Rawlsa, amerykańskiego filozofa, autora opublikowanej w 1971 roku Teorii Sprawiedliwości. I ten lewicowy liberalizm stanowi próbę pogodzenia indywidualnej wolności z wymogami sprawiedliwości społecznej. Zasada różnicy, centralna dla tej tradycji, głosi, że nierówności społeczne i ekonomiczne są dopuszczalne wyłącznie wówczas, gdy działają na korzyść najgorzej sytuowanych członków społeczeństwa. I to kryterium, proste w sformułowaniu, ale daleko idące w konsekwencjach, nie wymaga zniesienia wszelkich nierówności, ale wymaga, żeby każda nierówność dała się uzasadnić z perspektywy tych, którzy w danym układzie znajdują się na najniższej, najgorszej pozycji. Jeszcze inny nurt tej tradycji, rozwinięty przez ekonomistę Amartya Sena i filozofkę Martę Nussbaum, przesuwa punkt ciężkości z dochodów i zasobów na realne zdolności ludzi. Na to, co człowiek faktycznie może zrobić i kim faktycznie może być.
Dobrobyt społeczeństwa mierzy się bowiem nie tylko wielkością produktu krajowego, ale przede wszystkim tym, czy jego członkowie dysponują realnymi zdolnościami do prowadzenia życia, które uznają za wartościowe. Obok tych nurtów istnieje jeszcze tradycja anarchistyczna i lewica libertariańska, których wspólnym mianownikiem jest głęboka nieufność wobec każdej skoncentrowanej władzy, zarówno państwowej, jak i korporacyjnej. I ta tradycja postuluje samorządność, kooperatywizm, decentralizację i oddolną organizację społeczną. Współcześnie jest obecna w ruchach spółdzielczych, w eksperymentach z demokracją bezpośrednią, w etosie wielu ruchów oddolnych, które odrzucają zarówno logikę rynkową, jak i biurokratyczną logikę państwa. No i na końcu istnieje wreszcie bardzo rozległa tradycja lewicowej teorii krytycznej, której przedmiotem jest nie tyle bezpośrednia polityka, ile analiza mechanizmów kulturowej dominacji, tego jak przemysł kulturowy kształtuje świadomość, jak sfera publiczna jest kolonizowana przez logikę zysku, jak instytucje edukacyjne i medialne reprodukują nierówności, których oficjalnie nie akceptują. No i ten ruch myśli krytycznej, teorii krytycznej, filozofii krytycznej jest tym nurtem, którym w pewnym sensie ja się znajduję. Te wszystkie nurty nie tylko współistnieją, ale aktywnie się ze sobą wspierają, bo socjaldemokraci krytykują radykałów za utopijność, radykałowie krytykują socjaldemokratów za uleganie logice kapitalizmu, lewicowi liberałowie krytykują zarówno jednych, jak i drugich za niedostateczne poszanowanie indywidualnych wolności. Anarchiści kwestionują zasadność jakiejkolwiek scentralizowanej organizacji, w tym także partii lewicowych. Feministki krytykują tradycyjną lewicę za ignorowanie problematyki płci, a ekolodzy za ignorowanie kryzysu klimatycznego, kryzysu planetarnego. I ta wielość sporów nie jest oznaką słabości. Jest naturalną konsekwencją tradycji opartej na krytycznym myśleniu. Tam, gdzie niczego nie przyjmuje się dogmatycznie, nieuchronnie pojawia się wielość stanowisk. Redukcja tej wielości do jednej etykiety, do jednego oskarżenia, do jednego obrazu wroga, nazywanego po prostu lewakiem, jest żenującym intelektualnym nadużyciem. Jest też, co warto tutaj dodać, operacją politycznie bardzo wygodną, bo przecież dużo łatwiej walczyć z jednolitym, chociaż wymyślonym wrogiem, niż z wielością głosów, z których każdy wymaga osobnej odpowiedzi. Teraz przechodzimy do drugiej części tego wykładu, czyli do tego, o co właściwie lewica walczy i czemu się sprzeciwia. No i zacznijmy od kapitalizmu, bo lewicowa krytyka kapitalizmu należy do tych elementów tradycji lewicowej, które najczęściej ulegają karykaturalnym zniekształceniom. W tej potocznej, wulgarnej wersji konstruowanej przez prawicę, krytyka kapitalizmu oznacza dążenie do zniesienia własności prywatnej, do wprowadzenia centralnego planowania i powtórzenia komunizmu bolszewickiego. Tymczasem współczesna lewicowa analiza kapitalizmu ma charakter przede wszystkim diagnostyczny, a nie doktrynalny. Jej celem nie jest zastąpienie jednego systemu innym, jakimś gotowym, zaprojektowanym w gabinecie lewicowego teoretyka. Chodzi tutaj o rozpoznanie strukturalnych mechanizmów, które generują niesprawiedliwość, cierpienie i degradację środowiska naturalnego, a potem zadawać pytanie o to, czy i jak te mechanizmy można zmieniać.
I narzędzia tej analizy, wypracowane w tradycji myśli krytycznej, począwszy od XIX wieku, obejmują pojęcia takie jak klasa społeczna, alienacja, akumulacja kapitału, fetyszyzm towarowy. I żadne z tych pojęć nie jest politycznym dogmatem, ani ideologicznym dogmatem. Każde z nich jest osobnym narzędziem analitycznym, które pozwala dostrzec w pozornie neutralnych mechanizmach ekonomicznych ukryte stosunki władzy i które, jak każde narzędzie analityczne, podlega krytyce, rewizji i udoskonalaniu. Pojęcie klasy społecznej, tak często wyśmiewane jako relikt przeszłości, oznacza w istocie coś naprawdę prostego. Chodzi o pozycję, jaką ludzie zajmują w systemie produkcji i dystrybucji dóbr oraz wynikający z tej pozycji dostęp do zasobów, władzy i możliwości działania. Twierdzenie, że klasy społeczne przestały istnieć, jest jednym z najskuteczniejszych zabiegów ideologicznych współczesności. Pozwala bowiem przedstawiać nierówności jako efekt indywidualnych wyborów, a nie systemowych uwarunkowań, a tym samym zdjąć ze systemu odpowiedzialność za jego skutki. Pojęcie alienacji opisuje sytuację, w której człowiek traci kontrolę nad warunkami własnej pracy i własnego życia, w której efekty jego wysiłku stają się mu obce, a on sam staje się wymiennym elementem procesu, w którym tych celów nie ustala i nad którymi nie ma kontroli. Pojęcie fetyszyzmu towarowego opisuje mechanizm, w którym relacje między ludźmi zaczynają przybierać postać relacji między rzeczami, gdzie cena towaru maskuje warunki jego wytworzenia, pochodzenie, ludzką pracę, a także wyzysk, który się za tym kryje, a konsument widzi jedynie produkt na półce i nie widzi całego systemu i całej historii, która ten produkt tam umieściła. Współczesna faza kapitalizmu, określana niekiedy mianem późnego kapitalizmu lub kapitalizmu finansowego, przyniosła zjawiska, które nadają tej analizie szczególną aktualność, bo finansjalizacja gospodarki, to znaczy rosnąca dominacja sektora finansowego nad sferą realnej produkcji, sprawiła, że coraz większa część bogactwa generowana jest nie przez wytwarzanie dóbr i usług, ale poprzez operacje spekulacyjne, których związek z realną gospodarką staje się coraz bardziej wątpliwy. Prekaryzacja pracy, to znaczy postępujące zastępowanie stabilnego zatrudnienia formami elastycznymi, tymczasowymi, pozbawionymi ochrony socjalnej i praw pracowniczych, dotyka coraz szersze kręgi społeczne, nie tylko tradycyjną klasę robotniczą, ale także coraz częściej wykształconą klasę średnią, także tą wyższą. Zobaczmy, że platformy cyfrowe, które w dominującej narracji przedstawiane są jako innowacja i postęp, w rzeczywistości nierzadko reprodukują w nowej formie najstarsze formy i wzorce wyzysku, czyli praca na żądanie, brak gwarancji zatrudnienia, przerzucanie ryzyka na pracownika, rozmywanie odpowiedzialności pracodawcy. Nierówności majątkowe osiągnęły w wielu krajach poziom nienotowany nigdy w historii, a koncentracja bogactwa w rękach niewielkiej, naprawdę niewielkiej grupy ludzi postępuje w tempie, które powinny niepokoić każdego, kto traktuje siebie samego i świat, w którym żyje, poważnie, ponieważ skrajna nierówność ekonomiczna podkopuje nie tylko fundamenty demokratycznego współżycia, ale współżycia między ludźmi w ogóle, zamieniając formalną równość w polityczną fikcję. Prawa pracownicze, związki zawodowe, układy zbiorowe, ochrona przed wyzyskiem, bezpieczeństwo pracy, godne wynagrodzenie, ograniczenie czasu pracy to nie są relikty
epoki przemysłowej, ale zdobycze, o które walczono przez pokolenia. Nie tylko ludzie lewicy o nie walczyli i które wymagają nieustannej obrony. I ich erozja, obserwowana w ostatnich dekadach na całym świecie, to nie jest zjawisko naturalne. To jest efekt świadomych decyzji politycznych podejmowanych pod wpływem określonej doktryny ekonomicznej, która traktuje regulację rynku pracy jako przeszkodę dla wzrostu i efektywności. Więc lewica kwestionuje nie ekonomię jako taką, ale jej redukcję do jednej szkoły, jednego paradygmatu, jednej ortodoksji, która przedstawia się jako jedyna naukowa i potwierdzona, podczas gdy jest tylko jednym z wielu możliwych podejść. Obok ekonomii tej neoliberalnej, neoklasycznej, istnieją inne tradycje. Takie ekonomie, które proponują radykalnie odmienne diagnozy i rozwiązania. Ekonomia nie jest nauką neutralną, jakąś nauką ścisłą, wolną od wartości i interesów. Jest tak naprawdę polem, na którym ścierają się różne wizje tego, jak społeczeństwo powinno organizować produkcję, dystrybucję i konsumpcję. I pretensja jednej z tych wizji do statusu jedynej prawdy naukowej, objawionej, ortodoksyjnej, jest sama w sobie przemocowym aktem ideologicznym. Projekt emancypacyjny, o którym mówiłem wcześniej, nie zamyka się w kategoriach czysto ekonomicznych. Jednym z najważniejszych osiągnięć lewicowej myśli drugiej połowy XX wieku było rozpoznanie, że dominacja ma charakter wielowymiarowy, że obok wyzysku istnieją formy opresji związane z płcią, rasą, seksualnością, niepełnosprawnością, pochodzeniem etnicznym i kolonialnym i że te formy nie dają się sprowadzić do jakiegoś jednego wspólnego mianownika, ale które zarazem nie istnieją od siebie niezależnie. I to rozpoznanie, które w obiegowym dyskursie bywa sprowadzane do niezrozumiałego hasła lub też obiektu drwiny, stanowi w istocie bardzo ważny postęp analityczny, bo pozwala dostrzec, że sytuacja czarnoskórej kobiety z klasy pracującej nie jest prostą sumą trzech oddzielnych form dyskryminacji rasowej, genderowej, klasowej, ale specyficzną konfiguracją, w której te formy wzajemnie się przenikają i wzmacniają, tworząc doświadczenie nieredukowalne do żadnej z nich osobna. Feminizm, rozumiany jako lewicowy projekt analityczny i emancypacyjny, nie jest wojną z mężczyznami, nie jest dążeniem do dominacji kobiet, nie jest atakiem na rodzinę. Jest analizą i krytyką systemowych nierówności płciowych, to znaczy nierówności wynikających nie z biologicznych różnic między ludźmi, ale społecznych struktur, które te różnice interpretują, hierarchizują i instytucjonalizują. Samo pojęcie patriarchatu, centralne dla analizy feministycznej, nie oznacza spisku mężczyzn przeciwko kobietom. Oznacza system społeczny, w którym władza, zasoby i prestiż i możliwości są dystrybuowane nierówno ze względu na płeć i w którym ta nierówna dystrybucja jest podtrzymywana przez instytucje prawne, ekonomiczne, kulturowe i religijne. Praca reprodukcyjna, to znaczy opieka nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi, prowadzenie gospodarstwa domowego, podtrzymywanie relacji społecznych, jest pracą niezbędną dla funkcjonowania każdego społeczeństwa, a zarazem pracą systematycznie niewidzialną, nienagradzaną i przypisywaną kobietom jako ich naturalne powołanie. I ta feministyczna analiza odsłania, że to przypisanie nie jest wynikiem natury, ale ma
jest historycznie ugruntowane w pewnych formach socjalizacji płciowej. To znaczy procesu, w którym ludzie od najwcześniejszych lat życia uczeni są, jakie role, zachowania i aspiracje są właściwe i dopuszczalne dla ich płci. Perspektywa postkolonialna wnosi do tego projektu emancypacyjnego wymiar, którego brak czyniłby go niepełnym i wewnętrznie fałszywym, bo kolonializm europejski nie był jedynie epizodem historycznym, zamkniętym rozdziałem, po którego zakończeniu dawne kolonie mogły wreszcie rozwijać się swobodnie. Był systemem trwającym stulecia, który ukształtował współczesne struktury władzy, wiedzy i ekonomii w sposób, którego konsekwencje cały czas trwają. Ten podział świata na bogatą północ i biedne południe nie jest wynikiem naturalnych różnic w zdolnościach czy zasobności poszczególnych narodów. Jest wynikiem stuleci systematycznej eksploatacji, przemocy i narzucania struktur ekonomicznych służących interesom metropolii kolonialnych. Struktury wiedzy, to znaczy sposoby, w jakie definiujemy to, co jest racjonalne, co jest naukowe, co jest wartościowe, co jest cywilizowane, również noszą ślady kolonialnej hierarchii. Wiedza wytwarzana na Zachodzie traktowana jest jako uniwersalna, a wiedza wytwarzana gdzie indziej jako lokalna, folklorystyczna, partykularna. I krytyka postkolonialna nie jest nienawiścią do Zachodu. Jest pytaniem o to, czyj głos jest słyszalny, czyja perspektywa uchodzi za uniwersalną i jakim kosztem ten uniwersalizm został ustanowiony. Analiza tego, w jaki sposób normy płciowe i seksualne są konstruowane społecznie i podtrzymywane instytucjonalnie, stanowi kolejne rozszerzenie projektu emancypacyjnego. Bo kategorie, za pomocą których organizujemy rozumienie ludzkiej seksualności i tożsamości płciowej, nie są danymi z natury. To są produkty historyczne, zmienne w czasie i przestrzeni i podtrzymywane przez instytucje prawne, medyczne, religijne i kulturowe. Sama historia pokazuje, że te rzeczy zmieniały się w trakcie dziejów, nie były dane jako coś stałego. I heteronormatywność, to znaczy system norm, w którym heteroseksualność traktowana jest jako jedyna naturalna i właściwa forma seksualności, a wszelkie odstępstwa od niej jako dewiacje, choroby albo zagrożenia moralne, jest jedną z takich historycznych konstrukcji i jej denaturalizacja, to znaczy odsłonięcie jej historycznego i społecznego charakteru, nie oznacza ataku na heteroseksualność, a już na pewno na heteroseksualnych mężczyzn. To jest kwestionowanie jej uprzywilejowanej pozycji normatywnej. Osoby, których tożsamość płciowa lub orientacja seksualna nie mieszczą się w dominujących kategoriach, oni nie żądają przywilejów, ale żądają tego samego, czego żądały wszystkie ruchy emancypacyjne w historii: uznania ich godności i praw, nic więcej. I wewnątrz samej lewicy istnieje realne napięcie między tak zwaną polityką klasy a polityką tożsamości. I tutaj uczciwość intelektualna wymaga, żeby o tym napięciu mówić, a nie je ukrywać. Bo część lewicy, skupiona na kwestiach ekonomicznych, zarzuca nurtom tożsamościowym, że odwracają uwagę od problemów materialnych, które dotyczą większości populacji, na rzecz problemów kulturowych, które dotyczą mniejszości. A nurty tożsamościowe odpowiadają, że pojęcie klasy nie wyczerpuje doświadczenia opresji i że ignorowanie specyficznych form dominacji związanych z płcią, rasą czy seksualnością reprodukuje wewnątrz lewicy te same hierarchie, które lewica deklaruje jako te, które trzeba znieść. I najlepsza odpowiedź na to napięcie nie polega na wyborze jednej strony kosztem drugiej, ale na uznaniu, że obie sfery, ekonomiczna i kulturowa,
przenikają się wzajemnie i że projekt emancypacyjny traci spójność, gdy redukuje się do jednego wymiaru. Zarazem wymaga to unikania inflacji kategorii opresji, która zaciemnia analizę strukturalną i utrudnia budowanie szerokich koalicji społecznych zdolnych do rzeczywistej zmiany. Kolejny wątek, bo w dominującej narracji publicznej demokracja utożsamiana jest tylko z procedurą wyborczą, gdzie demokracja to system, w którym odbywają się wolne wybory, a rządzi ten, kto uzyska większość głosów. A lewicowe rozumienie demokracji jest głębsze i bardziej wymagające. Wybory są warunkiem koniecznym demokracji, ale nie wystarczającym. Demokracja proceduralna, ograniczona do aktu głosowania, może współistnieć ze skrajnymi nierównościami, z oligarchiczną kontrolą nad mediami i instytucjami, ze systematycznym wykluczaniem całych grup z realnego wpływu na decyzje, które ich dotyczą. A lewica postuluje rozszerzenie zasady demokratycznej poza sferę wyborów, na instytucje publiczne, na miejsca pracy, na procesy decyzyjne dotyczące gospodarki, ekologii, urbanistyki, edukacji. Demokracja uczestnicząca oznacza, że obywatele mają realny wpływ na kształt instytucji, w ramach których żyją, nie tylko poprzez głosowanie raz na kilka lat, ale także poprzez stałe uczestnictwo w procesach debaty i decydowania. Demokracja deliberatywna oznacza, że decyzje publiczne powinny wynikać z racjonalnej dyskusji, w której wszyscy zainteresowani mogą przedstawić swoje argumenty i w której siła lepszego argumentu, a nie siła pieniędzy, koneksji czy krzyku rozstrzyga o wyniku. Sfera publiczna rozumiana jako przestrzeń, w której obywatele mogą swobodnie wymieniać argumenty dotyczące wspólnych spraw, jest dla lewicy wartością fundamentalną, ale jednocześnie sama lewica dostrzega, że ta sfera jest zagrożona z dwóch stron. Z jednej strony zagraża jej autorytaryzm, władza, która kontroluje media, tłumi opozycję, manipuluje informacjami, zamienia sferę publiczną w narzędzie propagandy, a z drugiej strony zagraża jej kolonizacja rynkowa, gdzie media stają się przede wszystkim biznesem nastawionym na zysk, gdzie algorytmy platform cyfrowych faworyzują treści emocjonalne i polaryzujące kosztem racjonalnej debaty, gdy dostęp do informacji uzależniony jest od zdolności nabywczej. To sfera publiczna ulega degradacji nie poprzez zakaz, ale właśnie poprzez te mechanizmy, poprzez komercjalizację i manipulację. I obie te formy degradacji, autorytarna i rynkowa, prowadzą do tego samego skutku. Do tego, że obywatele tracą zdolność do kształtowania wspólnych spraw na drodze racjonalnej dyskusji. Laickość państwa, to znaczy rozdział instytucji państwowych od instytucji religijnych, jest w lewicowym rozumieniu nie atakiem na religię, ale gwarancją wolności sumienia wszystkich obywateli, w tym także tych wierzących. Bo w państwie, które identyfikuje się z jednym wyznaniem, wierni innych wyznań i osoby niewierzące stają się obywatelami drugiej kategorii. Ich wolność sumienia jest ograniczona nie formalnym zakazem, ale strukturalną przewagą jednej tradycji religijnej, wplecionej w instytucje państwowe, w system edukacji, w porządek prawny i przestrzeń publiczną. A laickość chroni nie tylko niewierzących przed narzucaniem im norm religijnych, ale również wierzących przed instrumentalizacją ich wiary przez władzę polityczną. I historia dostarcza tutaj wystarczających dowodów na to, że sojusz, tak zwany sojusz tronu i ołtarza, szkodził zawsze obu stronom.
władzy politycznej, bo odbiera jej racjonalną legitymację, i samej religii, bo zamienia ją z przestrzeni duchowej na narzędzie panowania. I lewica, sprzeciwiając się instytucjonalnej hegemonii religii, nie sprzeciwia się duchowości jako takiej, sprzeciwia się tylko wykorzystaniu duchowości jako instrumentu kontroli społecznej. Kolejny wątek. Ochrona praw mniejszości jest w lewicowym rozumieniu nie przywilejem, ale warunkiem koniecznym autentycznej demokracji. Demokracja, która ogranicza się do rządów większości bez poszanowania praw mniejszości, to jest tylko tyrania większości, to znaczy taki system, w którym ci, których jest więcej, mogą narzucać swoją wolę tym, których jest mniej, bez żadnych ograniczeń. I te prawa mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych, językowych nie są zatem wyjątkiem od zasady demokratycznej, ale jej integralną częścią, są tym, co właśnie odróżnia demokrację od dyktatury liczb. Solidarność społeczna, rozumiana jako przekonanie, że społeczeństwo jest wspólnotą odpowiedzialności, a nie zbiorem zatomizowanych jednostek, które konkurują ze sobą na rynku pracy, stanowi fundament, na którym lewica buduje swoje rozumienie instytucji publicznych, szkoły, szpitale, transport publiczny. Systemy zabezpieczenia społecznego to nie jest jałmużna, lecz wyraz zbiorowego zobowiązania, że nikt nie zostanie pozostawiony sam w obliczu nieszczęścia, choroby, starości czy bezrobocia. Internacjonalizm wreszcie, czyli myślenie o świecie między różnymi narodami jako wspólnej przestrzeni, oznacza świadomość, że wielkie problemy współczesności, takie jak kryzys klimatyczny, migracje, nierówności globalne, pandemie, mają charakter transgraniczny i wymagają współpracy międzynarodowej, a nie zamykania się w iluzji samowystarczalnych państw narodowych. Także sumując troszeczkę już, w pierwszej części tego wykładu postawiłem tezę, że fałszywy obraz lewicy dominujący w prawicowej i faszystowskiej propagandzie nie jest wynikiem nieporozumienia, ale celowej konstrukcji ideologicznej. I po przeprowadzeniu rekonstrukcji tego, czym lewica rzeczywiście jest, oczywiście zrobiłem to bardzo skrótowo, ale pokazałem jej złożoność, ukazałem wielość tradycji, zarysowałem problem wewnętrznych napięć, no to możemy postawić tą tezę na nowym poziomie argumentacyjnym, z większą precyzją i z jeszcze większą mocą diagnostyczną. Pytanie nie brzmi już tylko, jaki jest fałszywy obraz lewicy. Pytanie brzmi, dlaczego ten obraz jest konstruowany w taki sposób? Kto go konstruuje? Jakimi środkami i w czyim interesie? Bo pierwszym i najbardziej rozpowszechnionym zabiegiem jest utożsamienie lewicy z komunizmem sowieckim, bolszewickim. Ten zabieg polega na redukcji ponad 200 zróżnicowanej tradycji intelektualnej i politycznej do jednego jej fragmentu, i to tego najgorszego fragmentu, który zdecydowana większość współczesnej lewicy eksplicite odrzuca, czyli stalinizm, system obozów koncentracyjnych, centralne planowanie, totalitarną kontrolę nad społeczeństwem. To są wszystko doświadczenia, wobec których lewica demokratyczna zajmuje stanowisko jednoznaczne, jednoznacznie krytyczne, i to nie od wczoraj. Ta krytyka stalinizmu wewnątrz lewicy trwa od momentu jego powstania, czyli co najmniej od lat 20. XX wieku, a więc tak samo długo jak sam stalinizm. I utożsamianie całej lewicy ze sowieckim totalitaryzmem to jest nie tylko błąd logiczny, to jest, to jest po prostu, no to jest żenujące.
obu przypadkach, znaczy w każdym z tych przypadków, czyli całość pars pro toto, czyli część jako całość. Część jako całość służy nie poznaniu, ale demonizacji. I różnica polega na tym, że lewica rozlicza się ze swoich ciemnych kart systematycznie i publicznie, podczas gdy analogiczna samokrytyka po prawej stronie jest zjawiskiem znacznie rzadszym. Kolejnym zabiegiem jest konstruowanie lewicy jako zagrożenia dla narodu, tradycji i rodziny. I tutaj mechanizm polega na inwersji. Lewica, która postuluje poszerzenie kręgu osób objętych prawami i godnością, przedstawiana jest jako siła destrukcyjna, niszcząca więzi społeczne. Żądanie równości kobiet staje się atakiem na rodzinę, żądanie praw dla mniejszości seksualnych staje się zagrożeniem dla porządku moralnego, żądanie humanitarnego traktowania migrantów staje się zdradą narodową. I ta inwersja ma precyzyjną funkcję. Pozwala przedstawić obronę przywilejów jako obronę wartości. To jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim. Zastanówmy się, o jaką obronę chodzi. Ten, kto broni patriarchalnego modelu rodziny, nie musi mówić, że broni władzy mężczyzn nad kobietami. Może mówić, że broni rodziny, a wiadomo, kogo broni. Ten, kto sprzeciwia się prawom osób LGBT, nie musi mówić, że domaga się ich wykluczenia. Może mówić, że broni tradycyjnych wartości. Ten, kto odrzuca prawa migrantów, nie musi mówić, że odmawia im człowieczeństwa. Może mówić, że chroni tożsamość narodową. Inwersja pojęciowa zamienia agresora w obrońcę, a ofiarę w napastnika i czyni to w sposób, który pozwala agresorowi zachować dobre samopoczucie moralne. Trzecim mechanizmem jest projekcja. Środowiska autorytarne, prawicowe, faszystowskie, które same dążą do narzucenia społeczeństwa jednego porządku wartości, jednego modelu rodziny, jednego systemu wierzeń, jednej wizji narodu, przypisują ten autorytaryzm swoim oponentom. A lewica, która ze swej strony jest pluralistyczna i wewnętrznie sporna, przedstawiana jest jako totalitarna siła dążąca do uniformizacji. Ten, który sam chce kontrolować, co ludzie myślą, w co wierzą, kogo kochają i jak żyją, oskarża o taki zamiar tych, którzy postulują wolność i różnorodność. Ale ta projekcja jest szczególnie skuteczna, ponieważ operuje na poziomie afektywnym, a nie argumentacyjnym. Nie wymaga dowodów, lecz jedynie wystarczająco częstego powtarzania. Czwartym i być może najgłębszym mechanizmem jest wytwarzanie fobii, to znaczy emocjonalnego stosunku do lewicy, który poprzedza wszelki namysł i go uniemożliwia. Celem nie jest przekonanie ludzi za pomocą argumentów, że lewica się myli. Celem jest sprawienie, żeby na sam dźwięk słowa lewica lub jeszcze lepiej jego pogardliwego ekwiwalentu lewactwo ludzie reagowali odruchem niechęci, mdłości, lęku lub agresji, wręcz wstrętu, bez potrzeby zastanawiania się nad treścią tego pojęcia. I wytworzenie takiej fobii jest operacją o dużych konsekwencjach, bo człowiek, który reaguje na pewne pojęcia emocjonalnie, zanim zdąży nad nimi pomyśleć, jest człowiekiem pozbawionym jednego z podstawowych narzędzi obywatelskiej autonomii, to znaczy zdolności do samodzielnej oceny argumentów. Jest zatem człowiekiem łatwiejszym do kontrolowania. I to czerpie korzyści z tego fałszywego obrazu. Odpowiedź, choć może brzmieć nieskomplikowanie, zasługuje na wyartykułowanie wprost. Korzyści czerpią ci, których pozycja, przywileje i władza zależą od utrzymania istniejącego porządku nierówności. Wielki kapitał, którego interesem jest minimalizacja regulacji, opodatkowania i praw pracowniczych, potrzebuje lewicy jako straszaka, by odwrócić uwagę od pytania, dlaczego garstka ludzi posiada tyle, ile 80% ludzkości. Elity polityczne, których władza opiera się na podsycaniu podziałów i lęków, potrzebują wroga wewnętrznego,
na którego można skierować frustrację społeczną, zamiast pozwolić, by ta frustracja skierowała się na realne źródła problemu. Instytucje religijne, nie religia jako taka, lecz instytucje, które duchowość zamieniły w instrument kontroli społecznej, potrzebują obrazu lewicy jako wroga wiary, by zamaskować fakt, że ich sprzeciw wobec lewicy wynika nie z troski o dusze wiernych, ale z obawy o utratę przywilejów, wpływów i funduszy z tego, w jaki sposób sprawują władzę nad ludzkimi sumieniami. W każdym z tych przypadków fałszywy obraz lewicy pełni tę samą funkcję. Odwraca uwagę od pytania o to, komu służy istniejący porządek, i zastępuje je pytaniem o to, kto temu porządkowi zagraża. I ten mechanizm nie jest nowy. Historia XX wieku dostarcza wystarczających, wstrząsających przykładów tego, dokąd prowadzi systematyczna demonizacja przeciwnika politycznego, konstrukcja wroga, dehumanizacja oponenta, podsycanie fobii, mobilizacja przez lęk. To są wszystko techniki, których konsekwencje znamy i których powtórzenia nie powinniśmy się domagać. Rozpoznanie tych mechanizmów nie jest aktem paranoi, lecz aktem czujności demokratycznej. Nie każdy, kto krytykuje lewicę, posługuje się tymi samymi mechanizmami, bo krytyka, także krytyka lewicy, ta merytoryczna krytyka, jest uprawniona i potrzebna. Ale tam, gdzie krytyka ustępuje miejsca demonizacji, gdzie argument zastąpiony zostaje przez fobię, gdzie rzetelna polemika zamienia się we fabrykowanie wrogów, tam nie toczy się spór polityczny, ale tam się toczy coś znacznie gorszego, coś mrocznego. Obraz lewicy jako siły wrogiej religii i tradycji należy do najbardziej rozpowszechnionych i zarazem najbardziej fałszywych elementów prawicowej i faszystowskiej narracji. Jego skuteczność polega na tym, że trafia w jedne z najgłębszych ludzkich potrzebę przynależności, potrzebę ciągłości i potrzebę sensu wykraczającego poza doczesność. Kto potrafi przekonać ludzi, że lewica chce im to odebrać, zyskuje potężne narzędzie mobilizacji politycznej. Tymczasem realny stosunek współczesnej lewicy do religii i tradycji jest znacznie bardziej złożony, niż sugeruje ta propaganda, no i to też wymaga rzetelnej konstrukcji. Lewica nie przeciwstawia się duchowości, nie sprzeciwia się wierze, nie sprzeciwia się poszukiwaniu transcendencji ani potrzebie poszukiwania sensu. Sprzeciwia się natomiast instrumentalizacji duchowości przez instytucje władzy, to znaczy sytuacji, w której religia, zamiast być przestrzenią wolności sumienia, staje się narzędziem kontroli społecznej, legitymizacji hierarchii i utrzymania przywilejów, głównie finansowych. To rozróżnienie jest kluczowe, bo religia jako doświadczenie duchowe, jako przestrzeń wspólnoty, jako źródło refleksji etycznej, to jest coś zasadniczo innego niż instytucja religijna, która rości sobie prawo do definiowania, co jest moralne, kto jest grzesznikiem, jakie prawa powinny obowiązywać w państwie i kto zasługuje na wykluczenie. I lewicowa krytyka dotyczy tego drugiego, nie pierwszego. Dotyczy władzy, a nie wiary. Istnieje zresztą długa i bogata tradycja lewicy religijnej, która przeczy fałszywemu obrazowi w sposób radykalny. Teologia wyzwolenia, ten nurt teologiczny, który rozwinął się w Ameryce Łacińskiej w drugiej połowie XX wieku, interpretowała przesłanie ewangeliczne jako wezwanie do wyzwolenia ubogich i uciskanych i stanowiła jedno z najpotężniejszych połączeń wiary religijnej z projektem emancypacyjnym w historii nowożytnej. Chrześcijańska lewica społeczna w Europie, od katolickich ruchów robotniczych po protestanckich obrońców praw człowieka, przez pokolenia łączyła wiarę
zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości społecznej. Tradycja prorockiej, profetycznej krytyki niesprawiedliwości, obecna w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, to tradycja, której głos religijny jest głosem sprzeciwu wobec władzy uciskającej słabych, nie głosem jej legitymizacji. Lewica i religia nie są zatem naturalnymi wrogami. Naturalnymi wrogami są emancypacja i hegemonia. I to ta linia podziału jest właściwą osią konfliktu. Podobnie złożony jest stosunek lewicy do tradycji. Lewica nie jest wrogiem tradycji jako takiej. Jest wrogiem takiego rozumienia tradycji, w którym przeszłość jest źródłem nienaruszalnych nakazów, a każda zmiana jest zdradą. Tradycja w lewicowym rozumieniu jest żywym procesem przekazywania doświadczeń, wartości i narracji między pokoleniami, procesem, który z natury rzeczy obejmuje zarówno ciągłość, jak i zmianę, zarówno dziedziczenie, jak i reinterpretację. Społeczeństwo, które traktuje tradycję wyłącznie jako zasób do ochrony, nie zaś jako materiał do krytycznej refleksji, jest społeczeństwem, które zamyka się na możliwość rozwoju. Społeczeństwo, które odcina się od tradycji całkowicie, to traci też zakorzenienie i pamięć. I między tymi skrajnościami rozciąga się przestrzeń, w której lewicowe podejście do tradycji jest podejściem dialektycznym. Tradycja jest wartością, która jednak podlega krytyce. Jest jednak zasobem, którego elementy mogą być zarówno kontynuowane, jak i odrzucane w zależności od tego, czy służą emancypacji, czy dominacji. Lewicowy patriotyzm istnieje, aczkolwiek różni się od patriotyzmu etnicznego, który utożsamia naród z krwią, ziemią i jednorodną tradycją kulturową. Patriotyzm lewicowy, określany niekiedy mianem patriotyzmu konstytucyjnego lub obywatelskiego, to przywiązanie do wspólnoty politycznej rozumianej jako wspólnota obywateli, nie jako wspólnota krwi. To lojalność wobec zasad, na których ta wspólnota się opiera. Zasad wolności, równości, sprawiedliwości i solidarności, a nie wobec mitycznego obrazu przeszłości, w tym przeszłości genetycznej. W takim rozumieniu patriotyzm nie wyklucza krytyki własnego kraju, przeciwnie, ta krytyka jest wyrazem troski o wspólnotę, której chce się naprawy, nie zniszczenia. Ten, kto mówi, że jego kraj jest doskonały i nie wymaga żadnej zmiany, nie jest patriotą, tylko idiotą. Przejdźmy do kolejnego wątku. Intelektualna uczciwość, która stanowi jeden z deklarowanych fundamentów lewicowej tradycji, wymaga, by krytyka skierowana na zewnątrz uzupełniona została krytyką skierowaną do wewnątrz. Lewica nie jest wolna od słabości, błędów, głupot i nierozwiązywalnych sprzeczności i przyznanie się do nich nie osłabia jej pozycji, lecz ją wzmacnia, ponieważ demonstruje samą zdolność do samorefleksji, której domaga się od innych. To napięcie między polityką klasy a polityką tożsamości, które już wcześniej wspominałem, jest jednym z najpoważniejszych problemów wewnętrznych współczesnej lewicy. Zarzut formułowany przez część lewicowych intelektualistów i aktywistów brzmi następująco. Nadmierne skupienie na sprawach kulturowych i tożsamościowych, na kwestiach płci, rasy, seksualności, języka odciąga lewicę od problemów materialnych, które dotyczą większości populacji i tym samym oddala ją od klasy pracującej, której interesy deklaruje reprezentować. I ten zarzut ma pewne uzasadnienie empiryczne, bo w wielu krajach partie lewicowe utraciły poparcie wśród tradycyjnych wyborców spośród klasy pracującej na rzecz populistycznej prawicy, która obiecuje ochronę materialną, nawet jeśli w rzeczywistości jej nie zapewnia, bo zwykle nigdy jej nie zapewnia. Zarazem odpowiedź
zgodnie z którą należy po prostu porzucić kwestie tożsamościowe i powrócić do czystej polityki klasowej, jest odpowiedzią fałszywą, ponieważ ignoruje fakt, że klasa, płeć, etniczność i seksualność nie są oddzielnymi wymiarami, ale wzajemnie się przenikającymi aspektami tego samego systemu nierówności. Problem nie polega na tym, że lewica zajmuje się tożsamością, lecz na tym, czy potrafi to robić w sposób, który łączy, a nie dzieli, który nie straci z oczu strukturalnych przyczyn nierówności. Ten problem elitarności i oderwania od klasy pracującej jest zarzutem, który współczesna lewica powinna traktować dzisiaj z największą powagą. Część lewicy akademickiej i metropolitarnej posługuje się językiem hermetycznym, niezrozumiałym i nie do przyjęcia poza wąskim gronem wtajemniczonych i porusza tematy, które chociaż intelektualnie istotne, wydają się odległe od codziennych trosk ludzi zmagających się z brakiem godnej pracy, mieszkania, opieki zdrowotnej i perspektyw na przyszłość. Przyznam, że sam w tym uczestniczę, na przykład te moje wykłady, które publikuję na YouTube, to są wykłady czysto akademickie. Tutaj to jest inny wątek, mógłbym to spróbować uzasadnić, dlaczego to robię w taki sposób, ale zrobię to przy innej okazji. Chcę tylko zaznaczyć, że dostrzegam sam u siebie to, że lewicowość, którą prezentuję, jest lewicowością intelektualną. Lewica, która mówi językiem niezrozumiałym dla tych, których imieniu deklaruje działać, ma problem nie tylko komunikacyjny, ale strukturalny. Reprodukuje wewnątrz siebie te same podziały klasowe, które krytykuje na zewnątrz. No niestety tak się dzieje. Cały czas trwa debata, w jaki sposób to zmienić. I rozpoznanie tego procesu nie oznacza, że lewica powinna porzucić teorię na rzecz populizmu. Oznacza, że powinna znaleźć sposób, by złożoność swoich analiz przekładać na język dostępny i zrozumiały, bez utraty substancji intelektualnej. To jest zadanie trudne, sam się z nim zmagam. Lecz nie jest to niemożliwe, ale świadomość tego powinna być obecna. W jaki sposób mówić, tak żeby inni nas zrozumieli. Z drugiej strony nie można też konstruować myśli, dostosowując się do najniższego możliwego poziomu intelektualnego panującego w społeczeństwie, bo to, do czego doprowadziliśmy sami siebie poprzez uczestnictwo w procesie ogłupiania, sprawia, że niedługo nie będzie można już mówić o niczym. Każda forma intelektualnego i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość będzie traktowana jako forma przemocy wobec tych, którzy po prostu nie chcą myśleć w ogóle, nie chcą się uczyć, nie chcą się edukować. I teraz przejdźmy dalej, bo historyczne pokusy autorytarne, to co w lewicy jest najbardziej trudnym dziedzictwem, to stanowi najciemniejszą kartę lewicowej tradycji i nie możemy się od tego odcinać jakimś prostym gestem wyparcia. Rewolucja, która miała wyzwolić robotników, zrodziła w Rosji system totalitarny. To samo było w Chinach, to samo było w innych krajach, w których wprowadzono komunizm. I w tych krajach robotnicy zostali poddani kontroli surowszej niż za czasów caratu. To, co lewica komunistyczna zrobiła ludziom w swoich krajach, było gorsze od tego, co robili im właściciele niewolników i caraty i władcy szeroko rozumiani. Weźmy te państwa bloku wschodniego, które deklarowały budowę sprawiedliwego społeczeństwa, budowały społeczeństwo oparte na strachu, inwigilacji, kłamstwie. Wszyscy chcieli z tych państw uciekać. Nikt nie chciał żyć w lewicowej Polsce, tak zwanej, zarządzającej przez partię komunistyczną. I trzeba przyznać, że część lewicy zachodniej
przez dekady odmawiała krytycznego spojrzenia na te reżimy, a wręcz broniły ich. I to jest porażka, to jest jedno z największych porażek lewicy. Do dzisiaj nie mogę zapomnieć tego, że Jean-Paul Sartre biegał po Paryżu z czapką maoistowską na głowie. To było coś absolutnie żenującego. I lekcja płynąca z tych doświadczeń jest jednoznaczna, że walka o sprawiedliwość, która nie respektuje wolności, zamienia się w nową formę tyranii. Cel nie uświęca środków, środki kształtują cel. Lewica, która w imię ludu tłumi wolność tego ludu, zdradza sama siebie w sposób, którego musi się rozliczać nie jakimś jednorazowym gestem potępienia, ale permanentną czujnością wobec autorytarnych tendencji we własnych szeregach. Między innymi ja sam dlatego nie uczestniczę w lewicy politycznej, nie należę do żadnej formacji politycznej i nie spotykam się z żadnymi innymi lewicowcami, ponieważ niestety prawda jest taka, że w samej lewicy cały czas obecna jest tendencja do tłamszenia, cenzurowania, wykluczania i ma to miejsce również w tych obecnie funkcjonujących, nowoczesnych partiach lewicowych w Polsce, które z tego powodu są dla mnie nie do przyjęcia, dlatego że to, co tam się dzieje, nie jest lewicowe, tylko autorytarne. I to napięcie między uniwersalizmem a partykularyzmem, to znaczy między dążeniem do uniwersalnych wartości a szacunkiem dla różnorodności kulturowej, jest filozoficznym problemem, którego lewica nie rozwiązała i który być może nie daje się rozwiązać definitywnie. Bo uniwersalizm, który nie uwzględnia różnic, staje się narzędziem dominacji, narzucającym jedną perspektywę jako obowiązującą wszystkich. A partykularyzm, który odrzuca wszelkie wspólne standardy, prowadzi do relatywizmu, w którym nie sposób sformułować jakiejkolwiek krytyki, ponieważ każda praktyka jest równie uprawniona w ramach własnej kultury. I między tymi biegunami lewica poszukuje cały czas pozycji, którą można określić mianem uniwersalizmu krytycznego, czyli uznaniem pewnych nienaruszalnych zasad, przede wszystkim takich jak zakaz tortur, niewolnictwa, dominacji, cenzury, nieuzasadnionej przemocy, przy jednoczesnej świadomości, że sposób realizacji tych zasad jest historycznie i kulturowo uwarunkowany. Jest to pozycja niestabilna, wymagająca nieustannej negocjacji, lecz właśnie dlatego ta niestabilność jest uczciwa, bo łatwiejsze pozycje, zarówno bezwzględny uniwersalizm, jak i bezwzględny relatywizm, są łatwiejsze dlatego, że są fałszywe. Im łatwiejsza jakaś teoria polityczna, tym bardziej fałszywa. I ta zdolność do samokrytyki nie jest słabością lewicy, lecz jej wyróżnikiem. Te wewnętrzne spory i różnice nie są słabością, są siłą. Tradycja, która poddaje krytyce własne założenia, próbuje rozliczać się ze swoich błędów i traktuje wewnętrzne napięcia jako przedmiot refleksji, a nie jako wstydliwy sekret do ukrycia, jest tradycją intelektualnie dojrzałą. Tradycje dogmatyczne, które swoich założeń nigdy nie poddają rewizji, które traktują własne poglądy jako ostateczne i niepodważalne, mogą sprawiać wrażenie silniejszych. Ich siła jest jednak siłą sztywności, a nie wytrzymałości. To jest kwestia tzw. rezyliencji. Lewica z tymi wszystkimi swoimi napięciami, sporami i niedoskonałościami jest tradycją zdolną do rozwoju i ta zdolność jest jej najcenniejszym zasobem i wierzę, że dzisiaj jest czas, kiedy właśnie lewica ma szansę na powrót do historii w poważny sposób, bo to, co zafundowali nam neoliberałowie i prawicowcy, to skutki tego widzimy na własne oczy. Przechodzimy już do zakończenia i tutaj chciałbym zebrać wątki i postawić tezy w sposób możliwie zwięzły. Lewica
w swej istocie jest tradycją intelektualną i polityczną, tak jak mówiłem, zakorzenioną w oświeceniu, humanizmie, nauce i etyce solidarności, której centralnym pojęciem jest emancypacja, czyli nieustanne poszerzanie kręgu osób objętych wolnością, godnością i sprawiedliwością. Nie jest doktryną zamkniętą, lecz żywą tradycją krytycznego myślenia, zdolną do autorefleksji, wewnętrznie zróżnicowaną i, można powiedzieć, skłóconą. I jej siła nie polega na tym, że dysponuje gotowymi odpowiedziami na wszystkie pytania, bo nie dysponuje, lecz na tym, że potrafi pytania stawiać i to pytania niewygodne, skierowane zarówno na zewnątrz, jak i do własnego wnętrza. A ten fałszywy obraz lewicy, konstruowany przez środowiska prawicowe i faszystowskie, jest operacją ideologiczną, których celem jest nie poznanie, ale mobilizacja polityczna i służy interesom tych, których pozycja zależy od utrzymania istniejącego porządku nierówności. Ci, którzy najwięcej zyskują na niezadawaniu pewnych pytań, to wielki kapitał, elity polityczne budujące władzę na podsycaniu lęku, instytucje religijne, które duchowość zamieniły w instrument panowania i pozyskiwania środków finansowych. I odpowiedzią na tę operację nie jest jakaś kontrmitologia, nie jest idealizacja lewicy, nie jest budowanie lustrzanego obrazu wroga po drugiej stronie. Odpowiedzią jest rzetelność, pokazanie lewicy w jej rzeczywistej złożoności, z dorobkiem, z porażkami, z osiągnięciami, nierozwiązanymi problemami, z jej siłą, słabościami, a także głupotą, bo to też miało miejsce i ma nadal. Lewica nie jest zatem jakimś jednolitym wrogiem zwykłego człowieka, jak próbuje się przedstawiać. To jest metodologia, to jest tradycja, która od ponad 200 lat próbuje upominać się o godność ludzi, o prawa, o warunki życia, które pozwalają człowiekowi nie tylko przetrwać, ale żyć w sposób, który on uznaje za wartościowy. Lewica nie jest wrogiem religii, jest wrogiem instrumentalizacji religii jako narzędzia władzy. Nie jest wrogiem tradycji. Jest wrogiem takiej tradycji, która staje się pretekstem do tłumienia zmian i obrony przywilejów. Nie jest wrogiem narodu. Jest wrogiem nacjonalizmu, który zamienia wspólnotę obywateli w zamkniętą fortecę wykluczenia, fortecę, w której panuje paranoja wobec zewnętrznego świata. Nie jest też ideologią w potocznym sensie zamkniętego systemu dogmatu, ale jest przede wszystkim, lub też powinna być, wynikiem krytycznego myślenia o społeczeństwie, o władzy, o instytucjach, myślenia, które odmawia przyjęcia jakiegokolwiek porządku jako czegoś naturalnego i ostatecznego. Kto każe bać się lewicy, ten zwykle boi się czegoś innego, boi się utraty władzy nad innymi, boi się świata, w którym przywileje wynikające z urodzenia, majątku, płci, koloru skóry czy wyznania przestaną być oczywistością. Zobaczcie, dlaczego to głównie biali mężczyźni najwięcej mówią o lewicy jako o jednolitym wrogu. Boją się pytań, na które boją się pytań, których zadanie może podważyć ich pozycję. I ten lęk jest zrozumiały, bo utrata przywilejów jest doświadczeniem bolesnym dla tych, którzy je posiadali. Dlatego ja rozumiem frustrację prawicowych chłopaków. Nagle się budzą w świecie, w którym ich pozycja i przywileje polegające z faktu, że po prostu są mężczyznami, jest dzisiaj podważana. Dlatego rozumiem ten lęk, ale on nie może być uzasadnieniem dla kłamstw, demonizacji i fabrykowania wrogów, którzy nie istnieją. Społeczeństwo, które chce pozostać demokratyczne, musi umieć prowadzić spory rzetelnie, a nie za pomocą fobii i jakichś karykatur, ale za pomocą argumentów. Lewica jest jednym zaledwie z głosów w tym sporze, głosem, który domaga się, żeby sprawiedliwość, wolność i godność
nie były przywilejami nielicznych, lecz prawami wszystkich. I można się z tym głosem zgadzać albo nie zgadzać, ale uczciwie na poziomie argumentów, a nie na poziomie fabrykowania lęków, gróźb i po prostu zwykłych głupot, które się publicznie opowiada. Na tyle przynajmniej stać powinno każdego, kto traktuje sam siebie poważnie, traktuje poważnie demokrację i traktuje poważnie przestrzeń publiczną i wolność słowa. Także na tym dzisiaj kończę. Bardzo dziękuję tym, którzy dotrwali do końca tego wykładu. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejny wykład.